Ok, udało się wyjąć tą część. Zaraz to odłożymy. Będzie okazja, przy okazji będzie trzeba to ładnie wyczyścić, żeby tam nigdy dostępu nie ma przez lightbara. Tutaj będę musiał zabezpieczyć te przewody, żeby jakiegoś zwarcia nie było przypadkiem. No i będziemy się tutaj dostawać do tych śrubek. To chyba było, zaraz zobaczymy, czy zadziała. 36 chyba jest ok. Zobaczymy. O, 36 ogarnie spokojnie, ale jest jeszcze taki chyba 1,1/4 cala. Może będzie lepiej siedział? Nie, to jest za mało. 1,1/4. Nie, nie wchodzi mi tu. To jakiś większy musi być. Ale 36 ogarnia to. Zobaczę 35. No trochę luzu jest. Za dużo na moje, ale chyba poradzimy. Powinno się odkręcić. Tu nie ma aż takiego mega momentu. Z 60 Nm do 80. Więc 36 sobie poradzi. W razie czego jakąś szmatkę weźmiemy, żeby tego też nie zniszczyć. Dobra, jedziemy z drugą stroną. A z tą stroną będzie trochę łatwiej, bo tu jest kostka. Więc ją zaraz wypnę. Oczywiście to się zakonserwuje później wszystko. Ok, zgodnie z procedurą podnieść kilka cali trzeba do góry. Przednie koło, żeby pewnie rozciągnęły się całkowicie amortyzatory, co też zrobiłem. Ok. Mam taki centralny stojak, na którym się opiera wszystko. No i według procedury trzeba odkręcić górną tą nakrętkę. Ja sobie wezmę szmatę, bo tam dosyć dużo luzu było. Weźmiemy 36 kruczek. No i zobaczymy, jak to. Tutaj nie ma naprężenia na szczęście, bo ten typ lagów jest inny. Dobra, ale jest ciśnienie teraz. Teraz podniosę to do góry, żeby się naciągnęło. Zobaczymy, co dalej. Dobra, tutaj mam taki pojemnik z podziałką i sobie go wykorzystam, bo jest dość dokładny. Wyczyszczę go i odkręcę najpierw tu tą śrubę spustową. Niech zacznie to sobie pomału lecieć. Tu zabezpieczyłem sobie miską. Niech zacznie lecieć i dopiero wtedy odkręcę od góry w pełni korek, bo tu bałem się, że górą mi wyleci coś. No dobra, spróbujemy. Jak to mocno kurde przykręcone. O kurde, no proszę. Ale śmierdzi. Fu. Dobra, teraz poluźniam od góry zakrętkę. Puścimy trochę powietrza, to pewnie. Mocno.
Sztuczki. Dobra. Setka pewnie poszła. Dobra, wykręciłem ten korek. Nie widzę tu żadnej szczelki, zaraz zobaczę. No i to musi sobie zlecieć, cholera, tutaj trochę mi poszło bokiem. Zobaczymy, ile zleci. Ale śmierdział. Tutaj, o, jest widać, uszczelnienie zostało w środku. Wymienimy je. Teraz weźmiemy narzędzie. O, te gumeczki wymienię. Też jakaś ściśnięta. Słuchajcie, grosze to kosztuje. Warto jednak to wymienić. Tak to w środku wygląda. One już są odciśnięte. Po co to ryzykować? O. Będzie ok, git. Tu koreczek. Tutaj no poczekamy, aż to zleci. Nie spieszy mi się, więc zostawię to na jakiś czas. Niech sobie spokojnie zleci. Później napełnię. Nie wiem, ile tu poleciało. Zobaczymy. Jak nie, to wleję książkowo po prostu i tyle. Zrobię jeszcze szybkie porównanie tylko śrub. Patrzcie, tutaj przyszły imbusy ładne. No te już takie trochę mają swoje lata i miały podkładkę mosiężną, taką miedzianą. A tutaj jest podkładka taka z o-ringiem jakby w środku. Myślę, że to będzie szczelna. Zaraz wam pokażę na świeżej. O, tu mam osobno, jak ta podkładka. O, tak to wygląda. No są trochę inne gwinty, oczywiście pasują bez problemu, ale no zastosuję te, dodatkowo Holimar, żeby to uszczelnić i tyle. Dobra, tutaj słuchajcie, dla pewności uszczelnię sobie takim czymś. To jest bardzo ciekawy środek, odporny na oleje i różne tego typu zagadnienia. Damy sobie troszkę, o, za dużo. Dosłownie odrobina to wystarczy. To na pewno nam elegancko uszczelni gwint. Dodatkowo skleję i będzie cool. Dobra. Mamy to. Trochę to przetrzemy. Jeszcze coś tam wycieka, ale też pierdoły, że tak powiem. Czyścimy to. Ładnie. Kręcimy naszą śrubkę. Z podkładką. Dziś mamy imbusik. Imbusik jakby co?
3,16. Zaciśnięte. I manual podaje 8 do 11 Nm. Kręcimy sobie go na dychę. Na razie tu mam klucz ustawiony na 4. Zobaczymy. Dobra. Ustawiłem na 8. Dokręcimy. Nie świrujcie, bo to jest jednak aluminium. Dobra. Mamy dyszkę i prosto dokręcenie zrobi. No i dobra. Więcej nie trzeba. Słuchajcie, jak pewnie widzieliście, no tutaj trochę mi wyleciało tego towaru. I teraz jak patrzę sobie na... Czekaj, to jest w miarę równo. Dobra. Jak patrzę sobie tutaj na to, co zleciało, to mamy tak 320 około mililitrów. Jak myślę, że te 328 wleję książkowo, to chyba będzie ok. No dobra, to co? Takie coś kupiłem. Zalejemy tutaj te 330, 328 i... No i dobra, mamy wlane. Jest, tu nie wiem, czy tak widać, 300. Prawie 300. 328. No ciekawe, czy to są gdzieś uncje. Nie, tylko mililitry, cholera. No tak musi być.